Dlaczego stolica Estonii przez dłuższy czas nazywana była Rewalem? Gdzie znajduje się ta jedna z najbardziej średniowiecznych knajp Europy, jedna z najstarszych aptek i najwyższy kościół swego czasu? Co mają wspólnego mury miejskie Tallina z pomorskim księciem Samborem i dla kogo wybudowano ten zachwycający pałac i park? Na te pytania odpowiedzi poznacie w dzisiejszym odcinku prosto z Tallina, w idealnym dla tego miasta momencie, czyli początek lipca, czas białych nocy. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Ja powiem cześć, tu Ania I Marcin. Czyli Wędrowne Motyle. Słuchajcie, witamy się dzisiaj z Wami z nie tak dalekiej, ale północy, z chłodniejszych rewirów. Ubrałem się nawet okolicznościowo, bo mowa o Estonii. Jesteśmy w Tallinie, a miasto Tallin postanowiło pochwalić się Wam, czyli naszej najlepszej widowni, swoimi pięknymi białymi nocami, które widać za naszymi plecami, a poza tym swoim najważniejszym festiwalem. Pokażemy Wam więc sporo miasta, ale też jego okolic. Zapraszamy. O tym wszystkim, co usłyszeliście na początku, dowiecie się dosłownie za kilka minut, ale najpierw chronologicznie skupmy się na tym, co czekało nas, zanim do Tallina dojechaliśmy. Tallin oddalony jest od Warszawy o 830 km. Nawigacja pokazuje, że z polskiej granicy do tego miasta dzięki nowym drogom to już tylko około 8 godzin, choć wiele osób wybiera częste i dość niedrogie połączenia lotnicze. My wjeżdżamy jak prawie każdy od południa Via Baltica przez Parnawę i docieramy do tego miejsca. Coś nam przypomina ten kamieniołom, który jest atrakcją turystyczną, po rekultywacji oczywiście, bo wcześniej przez długi czas, i to do lat 90. był kamieniołomem wapienia, tak naprawdę marmuru Vasalemma, jego nazwa brzmi, ale jest wapieniem. Do lat 90. był obsługiwany, czy też wydobywali ten surowiec więźniowie z położonego tutaj nieopodal więzienia, które też można zwiedzać. A co nam przypomina? Niektórym może teledysk Alana Walkera, który tutaj dość znany był kręcony, ale aż tak młodzi nie jesteśmy. Bardziej przypomina nam nasze rejony, czyli Park Grudek w Jaworznie, też kamieniołom, chociaż tutaj nie nazwali tego miejsca Malediwami Estonii, czy też hałdę popłuczkową w Tarnowskich Górach. Po tym jak zaprzestano wydobywać wapień i odpompowywać wodę, kamieniołom został wypełniony wodą, zalewając to, co pozostało w wyrobisku. Hałda żużlowa to efekt uboczny wydobycia. Przybrała fantazyjną formę, stając się ozdobą tego miejsca. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, jak bardzo temat wapiennej skały będzie ważny dla tego odcinka i naszego zachwytu Tallinem. Niby drobnostka, ale dla uważnego oka nie. Tak, po tej hałdzie można chodzić w teorii. Zanim jednak pokażemy Wam stolicę, to postaramy się pokazać, a przynajmniej w pewnym sensie pokazać, jak wygląda ten kraj, nie podróżując wzdłuż i wszerz po Estonii. A gdzie można tego dokonać, gdzie to można zrobić, a przynajmniej postarać się pokazać, jak to przynajmniej kiedyś wyglądało, no albo w skansenach, albo w centrach etnograficznych. Właśnie w takim skansenie, Muzeum na Powietrzu, teraz jesteśmy. Jest to skansen, który znajduje się w bardzo wyjątkowym miejscu, bo po pierwsze w lesie, a po drugie nad morzem. Można więc stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że jest to muzeum z najczystszym powietrzem w całej Estonii. A w miejscu tym w czasach hanzeatyckich pewien kupiec stworzył sobie posiadłość na wzór włoskich posiadłości, ponieważ podróżował po Europie, także po Włoszech. I to miejsce nazywa się Rocca al Mare, czyli twierdza nad wodą. A przy okazji mamy 4 w jednym. Polodowcowa skała, wapień, który miał przypominać marmur. Mamy oczywiście drewno i strzechę z wikliny.
Można powiedzieć, że brakuje nam tylko współczesności, czyli szkła i stali. Szkło i stal będą, bo Tallinn to bardzo nowoczesne miasto również, ale zobaczcie, przyjrzyjcie się tym budynkom uważnie. No właśnie. Do przetestowania dostaliśmy kama. Jest to mieszanka, a może na razie nie będę brudził, mączna z mąki prażonej różnej. W tym przypadku jest jako deser podawana, może być z kefirem albo maślanką. Skądś to znam, być może to robiliśmy w Polsce, ale nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że robimy kamę. No i tradycja, czyli klapsznita z ogórkiem i kawałkiem pieczeni, oczywiście na ciemnym chlebie. Owszem, to stare miasto w Tallinie tam majaczy w tle, w środku ekranu. Zaledwie jednym kursem autobusu lub pół godziny autem można wybrać się nie tylko do skansenu, ale też na przepiękne plaże z jasnym piaskiem na zachód od centrum miasta. Jedną z nich jest Kloogarana, blisko portu Paldiski, skąd wypływają i przypływają promy ze Szwecji czy estońskich wysp. Drugą, jeszcze chyba piękniejszą, jest Vana. I tu dociera autobus, na przykład 108. To miejsce znajduje się zaledwie 30 minut od Tallina. Jest podobno jednym z ulubionych miejsc wypadowych mieszkańców metropolii estońskiej. To jest plaża. Natomiast na tej plaży przepięknej znajdziemy pośród piasku mnóstwo wapiennych kamieni, głazów, kawałków skały, co jest bardzo ważne, gdyż stąd troszkę dalej zaczyna się klifowe wybrzeże, wapienny uskok Estonian Klint, część Baltic Klint, który ciągnie się na długości 1300 km od wyspy Ålandia. To bardzo charakterystyczny element właśnie wybrzeża estońskiego. Tam wyłania się jakby z morza w postaci bardzo wysokich, kilkudziesięciometrowych klifów. Choć Estonia wydaje się krajem małym i płaskim, to właśnie skalne klify ma największe i najbardziej spektakularne ze wszystkich krajów bałtyckich. A tam dalej w głąb południowego wschodu kraju kryją się najwyższe wzgórza spośród tych krajów bałtyckich również. I jeszcze jeden wypad poza miasto, ostatni, choć innego dnia. W miejscu, w którym wspomniany Klint bałtycki wychodzi na ląd, podobnie jak w Tallinie. To podobno najbardziej romantyczne miejsce w Estonii. To też dosłownie rzut kamieniem od stolicy. Tutaj też szumi woda, ale rzeczna, z rzeki Keila, w postaci wodospadu Keila-Juga, który opada 7 metrami, ale przy 60 metrach szerokości, jako jeden z największych w Estonii. No i widzicie, ta geologia i Klint, bo tutaj również jest jego fragment, nie daje o sobie zapomnieć, ale spokojnie, powolutku, płynnie będziemy przechodzić w architekturę i historię. Dokładnie wykorzystując ten budynek. W pałacu mieszkał generał Aleksander von Beckendorf z całą swoją rodziną. Niemiec bałtycki to konkretna nazwa narodowości w służbie armii carskiej. Jak łatwo można się domyśleć, już w XIX wieku stanowił miejsce pielgrzymek artystów, malarzy, ale też na przykład Aleksiej Lwow, kompozytor rosyjski Stalina, autor hymnu Rosji z czasów carskich. Być może bardziej od samej architektury tego pałacu, który znajduje się za moimi plecami, zachwyca bardziej otoczenie, czyli ogromny park, uchodząca do morza rzeka. Tak naprawdę to czujemy się tutaj właściwie jak w górach, a jak wiemy w Estonii gór nie ma. Co ciekawe, całkiem niedawno jeszcze ten pałac wyglądał zupełnie inaczej. Był, można powiedzieć, taką ruinką, a między innymi dlatego, że znajdowała się tutaj baza wojskowa. Do miejscowości Keila można dojechać autobusem 27A. Dobrze, wróćmy już do Tallina. Czas białych nocy to moment w roku, w którym na północnych szerokościach geograficznych słońce nie zachodzi za horyzont, mamy wtedy dzień polarny, albo robi to tylko na chwilę, snując się gdzieś poniżej widnokręgu i oświetlając niebo nawet o północy. To właśnie ten magiczny czas, wspaniały czas dobrze spędzić w stolicy Estonii, bo pośród wszystkich dużych miast przeżywających białe noce, Tallinn na pewno jest najpiękniejszym z tych średniowiecznych.
Miejsce, z którego się z Wami witaliśmy, też jest znakiem czasów i intrygującą budowlą. Może niezbyt ładną, bo to brutalizm, ale wyobraźcie sobie, że hala widowiskowa Lina Hall została wybudowana na Igrzyska Olimpijskie w Moskwie w roku 80. W Zatoce Fińskiej rozgrywano zawody żeglarskie. Niczym porzucony bunkier, świadek i symbol okupacyjnego reżimu, zachowany być może dla filmu Tenet, Christophera Nolana. Być może dlatego, że roztaczają się z niego genialne widoki na zachód słońca, zwłaszcza w czasie białych nocy. Tallin jest miastem naprawdę wyjątkowym. Ma 500 000 mieszkańców, czyli tyle samo co Gdańsk. Wpisany jest na listę UNESCO, ale ta wyjątkowość to połączenie tego, co stare, bardzo stare, nawet średniowieczne, z nowoczesnością. W 2012 roku obliczono, że istniała największa liczba start-upów na mieszkańca. To jest naprawdę coś wyjątkowego. A jeśli chodzi o tą starość, czy też tą historię, to dobrym przykładem jest to, co znajduje się za moimi plecami. Kościół Świętego Mikołaja z wieżą, na którą można wejść, czy też wjechać i ogarnąć właśnie wzrokiem zarówno starą część miasta, jak i nową część miasta, co postaramy się zrobić jutro. Jak ktoś jest po raz pierwszy w Tallinie, tak jak my, a widział dużo ładnych miast na świecie, tak jak my, to szuka czegoś wyróżniającego się i możemy teraz z całą stanowczością na dzień dobry powiedzieć, że ilość jasnych, również białych elewacji, pewnie jest to związane z tym wapieniem, ale może się mylimy, jest oszałamiająca, więc to będzie wyróżnik. Można wprost powiedzieć nawet białe miasto. A i nasza ambasada też jest właśnie w takim białym, jasnym budynku. Pamiętacie, jak byliśmy we Florencji w starej aptece? No to tutaj też można wejść do takiej starej, bardzo starej, z 1422 roku apteki. Jest jedną z najstarszych w całej Europie, no i oczywiście najstarszą tutaj w Tallinie. Nazwa Tallin, tutaj prośba od Estończyków, by stosować 2 razy N, oznacza zamek duński. Czy też bardziej precyzyjnie miasto duńskie, gród duński. Dość odważnie, ale taka była historia. Pierwszą twierdzę w tym miejscu założyli Duńczycy, później rozbudowali ją Krzyżacy, kawalerowie mieczowi, ale oni się połączyli. Łącznie z murami, z basztami, ta, której nie widzicie, bo akurat w tym kadrze, chyba że w przebitkach, to Długi Herman jest największą i najbardziej charakterystyczną. Zamek jest do dzisiaj w tym miejscu, ale Duńczycy utracili Reval, bo przez większą część czasu miasto nazywało się Reval, po duńsku, na rzecz Szwedów. Po Szwedach przyszli tu oczywiście Rosjanie i wywarli ostateczny wpływ na naród, który jednak mocno zachował mentalność bliższą Skandynawii, Hanzie, niż tak zwanemu ruskiemu mirowi. To dlatego dziś herb Tallina przypomina flagę Danii. Duńczycy i Krzyżacy wznieśli tutaj mury, baszty, najważniejsze budowle, o tym później. Na początku wieku XVII również my, Polacy, walczyliśmy o Inflanty, ale nie z Rewalem akurat, jedynie o południową część współczesnej Estonii. Why it's believed that Tallinn is still most preserved, most authentic medieval city in the Europe? Well, in some sense, even in the world. But yeah. So there's a few things. First, 80% of the original city wall is still intact. So during the Industrial Revolutions, they dismantled all the gates because they needed more space. But the city walls themselves are still attached. Most of the buildings that are here are from the 1400s. They were built out of stone, so they survived pretty much all of the fires and all of the disasters. And during the Second World War, Tallinn was bombarded by the Soviets, but only 10% of the old town was lost. So we were incredibly lucky in that sense. This medieval heritage survived. And yeah, so those two things make Tallinn the most well-preserved medieval towns in the world. Also, in the 1500s, it's a complicated time, yeah? So America gets discovered, Constantinople falls, and the significance of Reval or medieval Tallinn sort of drops down.
You're actually here for the very preparations for them. So this evening it'll be the opening parade, and then 3 days of full medieval entertainment you will see. Most recognizable symbols, yeah? One of them would actually be, surprisingly, the Danish flag, the red flag with the white cross. And it brings us back to the year 1219. Estonia and the Baltics are some of the last pagan countries in Europe. The Pope declares a crusade and the Danes come here. 1219, there's a great battle up on the hill of Tallinn, and in that battle, at the last hope, as the king is praying to the heavens as he's about to lose, he sees this flag dropping from the skies, and the red flag with the white cross he picks up inspires him to such a degree that his men win the battle, and ever since it is both the symbol of Tallinn, the old town of Tallinn, and Denmark as well. Impreza ma już długą historię. Pierwsza miała miejsce w roku 2000. To jest właśnie to wydarzenie, które stało się właściwie przyczynkiem do tego, żeby Tallinn i Estonię odwiedzić w tym czasie, oprócz Białych Nocy, oprócz regat czy wielu festiwali muzycznych. I znów nam coś to przypomina, tym razem włoskie średniowieczne festiwale majowe. Odsyłamy do odcinka z Umbrii, tylko tu w wydaniu hanzeatyckim. Wydarzenie otwiera średniowieczna procesja, po której następują różne warsztaty, wycieczki, przedstawienia teatralne, strefa dla dzieci na wzgórzu Świętego Mikołaja, gdzie można uczestniczyć w zawodach, turniejach rycerskich i innych ekscytujących zajęciach. Pochód dociera na talliński rynek pod ratusz, gdzie wita wszystkich kierownictwo gildii oraz obecne władze Tallina, oczywiście wszyscy ubrani w stroje z epoki. Wejdźmy jeszcze raz na wzgórze, dominujące nad miastem. O dziwo, zawsze trochę trzeba się nadreptać. Przydałby się jakiś mały funikular, prawda? Na punkty widokowe, położone w północnej części wzgórza Tompea. Po prostu trzeba tu przyjść, najlepiej przed zachodem słońca czy na złotą godzinę. Miasto wtedy powoli przeistacza się w klejnot. Ale to nie koniec. Jeśli miasto zaintrygowało Was po tych ujęciach, które już zobaczyliście, to wyobraźcie sobie, że to jeszcze jest nic. My już to wiemy, bo wczoraj wieczorem widzieliśmy, czy też nocą, jak rozświetlą się latarnie około 21-22 i nie schowa się blask. Słońce się schowa, ale blask na niebie, zostawiając taki jasno-habrowy pobłysk, plus te wszystkie klimatyczne uliczki, budynki. Naprawdę, zobaczcie, jak wygląda Tallinn w czasie Białych Nocy po 23. W zupełnie nowej części miasta, która rozwinęła się w dawnym porcie na północny zachód od centrum, dobre restauracje, nabrzeża z apartamentami, pamiątki po przeszłości znajdują się w miejscu, w którym miasto wydarło morzu fragment terenu. Tak jakby już nie potrzebowało go tak jak kiedyś, a to nieprawda. Między 11 a 14 lipca miały odbyć się tutaj słynne regaty The Tail Ships, w tym aż z 3 polskimi jednostkami. I małe odkrycie, jeszcze inne niż pokazana wcześniej Old Hansa. Niedaleko wschodniej części murów i uliczki Katarzyny wpadamy na pintę w pubie inspirowanym klimatami Władcy Pierścieni. Nawet nie musimy tłumaczyć Wam, jak bardzo byliśmy tym zadowoleni. Dobrze, co jeszcze można zobaczyć w Tallinie, gdy ma się tutaj na przykład weekend, albo długi weekend, albo przedłużony weekend? No to chodźcie na wizualny spacer. Ponieważ znajduje się dosłownie obok naszego hotelu, to wspomnijmy, że Tallinn ma jedno z największych w Europie muzeów w stylu pop art, ze sztuką pop art, który z roku na rok zyskuje coraz to nowe grupy zwolenników, w środku m.in. 2 dzieła Banksiego. Estońskie Muzeum Historii
jednocześnie wielka siedziba gildii tallińskiej. Czeka tu na nas na przykład, być może królowa Małgorzata Duńska, żona Waldemara, choć ma ona polskie korzenie i nie chodzi tu wcale o przebraną Anię. Szczegóły za chwilę. Czujemy tutaj zapach przypraw i to jest specyficzne, gdyż właśnie na handlu m.in. przyprawami ze wschodem wzbogacił się Reval, czyli Tallin, dlatego że była pewna bliskość do szlaków handlowych, które wypracował wcześniej Nowogród Wielki, czyli ten wschód północny, oraz szlaków z bliskowschodnich opartych o jedwabny szlak, czyli ten wschód południowy, orientalny. No i to miejsce, jak i wiele ciekawych muzeów w Tallinie możemy zwiedzać za darmo, używając czerwonej Tallinn Card, która upoważnia przez 48 godzin w naszym przypadku do zwiedzania, ale też używania na przykład transportu publicznego. Kościół Świętego Ducha w Tallinie posiada ten słynny średniowieczny zegar, jak i bardzo ciekawe wnętrza gotyckie, luterańskie i bardzo kameralne. Dla widoków warto też udać się do wspomnianego już wcześniej Muzeum Niguliste. To średniowieczne muzeum sztuki znajdujące się w budynku dawnego kościoła Świętego Mikołaja pochodzącego z XIII wieku. Poziome malowidło przedstawia jedno z najstarszych olejnych zobrazowań tematyki La Danse Macabre. Najwyższe piętro muzeum, dosłownie po schodach lub zupełnie nową szklaną windą, oferuje piękne widoki na miasto w każdą stronę. Oczywiście w czasach świetności, czyli w głębokim średniowieczu, Morze Bałtyckie wyglądało tutaj inaczej, było po prostu bliżej i te południowe bramy, zwłaszcza brama portowa, wychodziły bezpośrednio, jakby prawie na wybrzeże morskie do zatoki. Tallin założony został na prawie niemieckim, konkretnie zaś na prawie lubeckim. No i tych połączeń z Lubeką mamy tutaj trochę. I nie chodzi tylko o połączenia promowe, ale też inne. No przede wszystkim architektura charakterystyczna dla hanzeatyckich miast. Wysokie, smukłe, strzeliste wieże kościelne. Nie dość powiedzieć, że kościół świętego Olafa, wybudowany w stylu lubeckim właśnie, swego czasu był najwyższą budowlą w całej Europie, a być może nawet na świecie. Oprócz tego jeszcze jedno połączenie, najbardziej smakowite i chyba najbardziej lubeckie. Chodzi o marcepan, który kosztujemy w najstarszej, wciąż nieprzerwanie działającej kawiarni w Tallinie, Maja Smok. No i właśnie tutaj oprócz tego, że ta najstarsza kawiarnia funkcjonuje, to jeszcze znajduje się mała manufaktura i takie małe muzeum właśnie tego smakołyku. Jest też Muzeum Miasta Tallina dla dopełnienia wiedzy o rozmachu i skali średniowiecznego Revala. Znajduje się w domu kamienicy jednego z najzamożniejszych kupców tego miasta. No i sami widzicie, za nami już kilka obiektów, więc karta Tallinn Card już nam się dawno zwróciła. Ale dla pełnego domknięcia wiedzy oczywiście potrzebne są nam mury miejskie. Można je zwiedzić od strony wschodniej, tuż przy wieży Helemana w wersji tańszej, i można odbyć niezwykłą podróż przez emocje i epoki, zaczynając od wieży Kick in the Cock, czyli Muzeum Fortyfikacji. Odrestaurowana wieża bastionowa, największa czy też najszersza, kryje w sobie bardzo bogatą ekspozycję oraz wejście do sekretnych tuneli pod miastem, gdzie zaczyna się dziać już od pierwszej minuty po wejściu. Ile to waży? Z 5, 6. No i wyobraźmy sobie, bo są różne grupy turystów zainteresowane na przykład militariami, zainteresowane wojnami XVII i XVIII-wiecznymi, zainteresowane podziemiami, zainteresowane zimnymi miejscami w czasie letnich upałów, zainteresowane czasami żelaznej kurtyny. Wszystkie powinny odwiedzić to muzeum. Finalnie jest tak, że system murów miejskich dzisiaj, który możemy obserwować oczywiście w dużej mierze uratowany, jest jednym z najdłuższych w Europie. Liczy sobie około 2,5, prawie 3 km, łącznie z wieloma basztami. Ciekawostka jest taka, że pierwszy system murów miejskich kazała wybudować królowa Małgorzata, córka Sambora II, księcia pomorskiego, która wstąpiła na tron duński jako królowa. I ta jedna z baszt nazywa się Małgorzata. W ogóle trzeba przyznać, że fortyfikacje i mury Tallina są nie tylko imponujące, ale też bardzo mądrze wykorzystane. Praktycznie wszystkie wieże miasta zostały odratowane, jakoś zagospodarowane.
W tym przypadku jest to wieża Małgorzaty, która kryje w sobie bardzo ciekawe muzeum morskie, a na czubku kawiarnię z widokiem na dachy miasta i perspektywę portową. Jak już zwiedzimy muzeum morskie, jedno z dwóch marinistycznych w Tallinie, to przyjrzyjmy się pewnej tablicy, która wita naprawdę wielu turystów, ponieważ to jedna z bardziej ruchliwych bram w mieście. I ona jest bardzo mocnym wątkiem polskim, których nie jest zbyt wiele w tym mieście, ale historia jest brawurowa. Otóż jest to tablica pamiątkowa ku czci marynarzy, którzy zostali internowani tutaj w Tallinie 14, 13, 15 września 1939 roku pod bronią estońską. Ale ci Estończycy, którzy mieli nas pilnować, tak naprawdę za cichym przyzwoleniem pozwolili nam uciec. I ta brawurowa ucieczka orła pod ostrzałem teoretycznie oficerów estońskich, ale specjalnie na wiwat, później okazała się pretekstem upragnionym dla ZSRR do inwazji, aneksji Estonii. Czyli tak naprawdę Estończycy tym miłym gestem narazili się totalnie, a można nawet powiedzieć poświęcili się dla tej jednej brawurowej ucieczki okrętu Orzeł przez cały Bałtyk, cieśniny duńskie na Morze Północne bez nawigacji i bez map. Nie można odwiedzić Tallina bez nie tylko odwiedzin w jego niezwykle ciekawych historycznych muzeach, ale też bez zjedzenia posiłku we wspomnianej Olde Hansa, uznawanej za jedną z najlepszych na świecie restauracji inspirowanych średniowieczem. Nie ma tu oświetlenia elektrycznego, a potrawy i napoje podawane są w glinianych naczyniach. Obsługa nie pozostawi nawet ludzi z najmniejszą wyobraźnią bez dobrego nastroju. Sporo tego. No ale dzień mieliśmy długi. Od około 8, przynajmniej 14 godzin. To już wschodnie opłotki Tallina, jakże inna architektonicznie część, jak widzicie. Dużo drewnianych elewacji, zdobnych werand, detali. Kardiorg można osiągnąć wieloma autobusami czy też połączeniem tramwajowym. Warto. Głównie dla najpiękniejszego i najsłynniejszego pałacu Estonii. Witajcie w pałacu i ogrodach Kardiorg. Kadriorg jest najpiękniejszym parkiem zarówno pałacowym, jak i miejskim w całej Estonii. Jest potężny, ma 70 hektarów powierzchni i został zaprojektowany na polecenie cara Piotra I, a zaprojektowany przez architekta włoskiego Niccolò Michetti. A ten barokowy pałac za moimi plecami także został oczywiście zaprojektowany na polecenie cara. Dzisiaj znajduje się tam muzeum prezentujące dzieła sztuki holenderskie, niemieckie, francuskie oraz rosyjskich artystów od XVI do XX wieku. Natomiast jeśli ktoś chciałby podziwiać i poznać estońską sztukę, to tutaj jej nie znajdzie, ale w tej dzielnicy już tak. To jest warta honorowa przed Pałacem Prezydenckim, też znajdującym się w tym parku. Ogród japoński utworzono całkiem niedawno, dokładnie w miejscu, gdzie wspomniany na początku filmu wapienny estoński klint przechodzi przez miasto. Tym sposobem chroni ten teren przed wiatrami i zimnem. A tu mamy najstarsze muzeum w Tallinie. Zostało otwarte dla publiczności w 1806 roku za sprawą cara Aleksandra I. A tutaj można znaleźć przedmioty należące z kolei do cara Piotra Wielkiego oraz jego żony Katarzyny, którzy przebywali w Tallinie, zanim zbudowali pałac Kardiorg właśnie tutaj. Kiedyś mieliśmy ochotę odwiedzić Sankt Petersburg,
Teraz już z wiadomych powodów nie i długo pewnie to się nie zmieni. Do władców Rosji z początku XVIII wieku można mieć stosunek ambiwalentny, zwłaszcza jeśli chodzi o Piotra Wielkiego. Obiektywnie rzecz mówiąc, on był wielki. Ogólnie, nie tylko dla Rosji. Zbudował Piotrogród, później Sankt Petersburg. Można powiedzieć, że stworzył Imperium Rosyjskie. Dla nas, Polaków, to jest ciekawostka, był raczej przychylny na początku swojej działalności. Nawet z królem Augustem II w Birżach się spotkał, mieliśmy sojusz antyszwedzki, pomógł zreformować naszą armię. Być może z tego powodu otrzymał Order Orła Białego. Ja nie wiem, czy jakikolwiek inny Rosjanin jeszcze go kiedyś dostał. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. W każdym razie, odwiedzając ten fragment Tallina, można sobie zrobić taką namiastkę Sankt Petersburga i jednocześnie pozostać w zgodzie z własnym sumieniem. W bliskim sąsiedztwie pałacu znajduje się Muzeum Narodowe Kumu. Nowoczesna bryła udawała nawet lotnisko w Oslo we wspomnianym już wcześniej filmie Tenet Nolana. Jest tu i nasz piękny Tallin, i jego mury i wieże. Z zaciekawieniem oglądamy całkiem sporą kolekcję sztuki socrealistycznej, jak i perspektywę dawnego, ale też nie aż tak bardzo dawnego Tallina w miejscu czy też okolicach, gdzie najpewniej za chwilę zakończymy odcinek. To widok ze wschodu. I to by było już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów związanych ze stolicą Estonii, no ale nic straconego. Bo na pewno do tego kraju wrócimy. Słuchajcie, zazwyczaj jest tak, że my Was zachęcamy do zobaczenia jakichś miejsc, ale tym razem siebie samych jeszcze zachęciliśmy do powrotu, także, a najbardziej mamy ochotę wrócić tu w czasie jarmarków bożonarodzeniowych, więc sądzimy, graniczy to z pewnością, że na naszym kanale jeszcze Estonia się przynajmniej raz pojawi. A teraz już zapraszamy do naszych kolejnych odcinków, bo nie kończymy bałtyckiej przygody.